Cześć, z tej strony Rafał z szukającprzygody.pl. Dzisiaj opowiem Wam o pracy zdalnej na Filipinach. Wybieram się właśnie do jednego z tych miejsc coworking place, żeby Wam pokazać, jak to wygląda i tam może trochę więcej o tym temat opowiem. Miejsce, do którego się wybieram, jest oddalone jakieś pół kilometra od mojego domu, więc nawet nie brałem motoru, bo nie ma sensu, tylko przejdę przez centrum Dumaguete i jestem praktycznie na miejscu. Miejsce, które dzisiaj Wam chcę pokazać, ma naprawdę rewelacyjną lokalizację. Jak widzicie, jesteśmy właśnie na bulwarach Dumaguete, które są jednym z lepszych miejsc, ciekawszych miejsc, tutaj wszyscy turyści zawsze przychodzą. A to miejsce jest dosłownie za mną, czyli kilkanaście metrów od morza, z widokiem na Siquijor. Wejdźmy do środka, zobaczmy, jak tam jest. Dobra, przyszedłem i powiem Wam, że zamówiłem kawę. Powiem Wam, że niezła wtopa. Mi się okazało, że to miejsce już nie jest z miesięcznym membershipem, co jest w ogóle totalnie dziwne dla mnie, ponieważ to zawsze było coworking place, gdzie można było za miesiąc wykupić bodajże chyba za coś około 300 zł miesięcznie dostęp do całodniowy do restauracji, coworking place, gdzie tak naprawdę można było tak samo zamówić jeszcze jakieś posiłki czy dobrą kawę, no i sobie siedzieć cały dzień w tym pakiecie. Teraz zmieniła się trochę polityka, właśnie rozmawiałem tutaj z kobietą w recepcji i zrobili to bardziej na wzór kawiarni, czyli na zasadzie przychodzisz, zamawiasz sobie kawę, czy ciastko, czy cokolwiek innego i masz darmowy dostęp do szybkiego internetu przez około godziny czasu. Po tym czasie, jeżeli chcesz zostać dłużej, musisz zamówić jeszcze raz, więc ten temat może tego miejsca, znaczy miejsce jest idealne, naprawdę, słuchajcie, fajnie wygląda, jest blisko plaży, blisko wody, blisko całego centrum, więc tutaj się wszystko dzieje. Jest naprawdę dużo więcej osób niż myślałem, bo teraz tych osób coraz więcej przychodzi. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Więc to jest na pewno jakaś fajna alternatywa do tego, żeby sobie przyjść, posiedzieć, kawę wypić i mieć dobry internet. Przed momentem zrobiłem speed testa i wyszło około 45 megabitów downloadu i 25 megabitów uploadu. Więc czy to na Filipinie jest dobre? Jeżeli ten internet działa stabilnie, to na pewno to jest warto. Wiem, że kilku Polaków już tutaj pracowało i nie narzekali na to. Natomiast wiem, że ceny chyba podnieśli teraz albo w ogóle zmienili swoją politykę, tak jak mówię, no to jest troszeczkę dziwne. Wracając do tematu coworkingu, dlaczego Filipiny? Najlepszym przykładem może do tego się okazać dla Was ceny. Jeżeli interesują Was ceny, to polecam wejść na mojego vloga, szukając przygody i tam znaleźć filmy, bo tam pisałem już osobne filmy na temat cen, jakie są na Filipinach i jaki jest koszt życia, więc tam wszystkie informacje możecie znaleźć. Jeżeli chodzi o internet, działa on naprawdę stosunkowo szybko w większych miastach, natomiast jeżeli chodzi o małe wyspy z ciężkim dostępem, no to zapomnijcie o tym, że będziecie pracować zdalnie z plaży, z hamaka, ponieważ ten internet tam przeważnie jest słaby. Ja sam pracowałem przez około 4 lat z wyspy Siquijor i no, życie było tam bardzo fajne, natomiast ten internet był naprawdę słaby. Jeżeli pominiemy takie miejsca coworkingowe, gdzie płacicie miesięczną opłatę i chcecie korzystać z internetu na Filipinach, to są dwie firmy, Globe i Smart. To też już taki filmik wrzucałem na vloga, więc tam możecie znaleźć informacje, podaję w komentarzu. Natomiast jeżeli chcecie już kupić tą kartę, no to ona działa dobrze. To nie jest zły internet, jest stosunkowo szybki, ale w dużych miastach. Jeżeli chodzi o małe wyspy, to znaczy też dostaniecie informację, że jest tam na przykład LTE albo jakaś inna szybka sieć, natomiast ten internet tak będzie działał wolno, ponieważ połączenie pomiędzy wyspami jest zawsze takim wąskim gardłem w tej infrastrukturze. Więc pomimo tego, że Wasz telefon będzie wykrywał 4G, czy LTE, czy cokolwiek innego, ten internet i tak będzie działał wolno i nie będzie działał stabilnie, co jest najgorsze w tym wszystkim.
Jeżeli chodzi o pakiety, to za 1000 peso, czyli 70 zł miesięcznie, otrzymujecie pakiet 800 MB na dzień. To jest chyba największy pakiet, jaki w tym momencie można wykupić na kartę SIM. Podejrzewam, że dla pracy zdalnej, jak dla mnie na przykład, to nie byłoby wystarczające, więc dlatego zawsze musiałbym i tak szukać jakiegoś miejsca z dobrym internetem, dostępem do internetu. Jeżeli szukacie dobrego miasta na Filipinach do coworkingu, żeby pracować zdalnie, odradzam Wam Manilę i Cebu. Moim zdaniem to są dwa duże molochy, gdzie tak naprawdę nie poczujecie tego klimatu wyspiarskiego na Filipinach. Są to, tak jak mówię, duże miasta z bardzo dużym ruchem ulicznym i to nie jest nic przyjemnego pracować w takich warunkach. Natomiast ja osobiście polecam Dumaguete, ponieważ Dumaguete jest takim miastem pomiędzy małą wyspą a dużym molochem. To miasto jeszcze nie jest aż tak wielkie, natomiast tutaj internet działa o tyle dobrze, że da się pracować z telefonu komórkowego albo też właśnie z takich miejsc jak tutaj, z kawiarni czy innego miejsca. Ja na przykład w domu sam posiadam internet 20 megabitowy, który naprawdę działa stabilnie. Zresztą wynajmujemy też pokoje i wszyscy klienci z tego korzystają internetu i nikt naprawdę nigdy nie narzeka na jego prędkość. Natomiast Dumaguete jest też jeszcze ciekawym miastem pod względem lokalizacji, ponieważ nie tylko pracą człowiek żyje, więc jeżeli macie wolne dni od pracy, weekendy, możecie w bardzo prosty sposób dostać się na inne wyspy, bardzo szybko zresztą. Na Siquijor promem w ciągu godziny, na Bohol i Panglao w ciągu 2 godzin jesteście w stanie dostać się promem. Jeżeli chcecie dostać się nawet do Cebu, to w 6 godzin będziecie w centrum miasta, natomiast na wyspie Cebu będziecie w ciągu godziny tak samo, żeby na przykład zobaczyć rekiny wielorybie, czy pojechać do Moalboal, popływać z sardynkami, czy zobaczyć inne różne wodospady. Zresztą wyspa Negros też ma naprawdę dużo, gdzie jest Dumaguete, ma bardzo dużo do zaoferowania i tak jak mówię, zobaczcie na moim blogu, tam są dokładne informacje na ten temat, jak tutaj, jakie miejsca są popularne i jak szybko się dostać. Były też pytania od Was odnośnie co-living, czyli tak naprawdę życie razem z pracą. Są oczywiście takie miejsca. Podejrzewam, że w Manili i w Cebu na pewno je znajdziecie. Może one nie są zbyt bardzo rozreklamowane, ponieważ Filipiny w takim coworkingu dopiero moim zdaniem raczkują. Przykładem zresztą to miejsce, gdzie tak naprawdę z miesiąca na miesiąc nagle zmienili pakiety, już nie ma miesięcznego, co jest dziwne. Natomiast jeżeli interesują Was tanie pokoje do wynajęcia w Dumaguete, to ja sam z żoną mamy chyba 12 pokoi, gdzie bardzo często Polacy przyjeżdżają. Mamy też pakiety miesięczne na wynajęcie tego. Cena za taki pokój z klimatyzacją to jest 5 albo 6 tysięcy peso za miesiąc, czyli to jest jakieś 400-450 zł miesięcznie. Oczywiście z dostępem do internetu, z air condition pokój jest, natomiast wada tego pokoju jest taka, że łazienki są po prostu współdzielone. Natomiast w takiej cenie na pewno nie znajdziecie nic lepszego. Tutaj ja już zapewniam ten internet i troszczę się o to, żeby to naprawdę działało, ponieważ sam pracuję zdalnie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te pokoje wyglądają, to też zostawiam linka pod spodem i tam możecie sobie wejść na Google Maps, zobaczyć, gdzie jest dokładnie lokalizacja tych pokoi, jak wyglądają pokoje, zdjęcia, więc tam będą wszystkie informacje pod spodem. Z tamtego miejsca już się zwinąłem i poszedłem na lunch. Co ciekawe, chciałem jeszcze znaleźć drugie miejsce coworkingowe, które istnieje od dłuższego czasu podobno w Dumaguete. Notabene jest tak naprawdę chyba 2 minuty drogi ode mnie, więc poszedłem tam specjalnie, zapytałem się ochroniarza, gdzie jest to miejsce, bo nie widziałem żadnego szyldu ani nic. No i oczywiście to miejsce już nie istnieje. Jak zawsze na Google Maps zostało, pewnie za chwilę sam to zgłoszę, żeby usunęli to miejsce z Google Maps. Bo jak widzicie, no to są Filipiny, tutaj miejsca powstają i drugiego miesiąca znikają, więc co ciekawe, chciałem Wam specjalnie pokazać, natomiast trudno, to nie wyszło. Dodatkowo ciekawe miejsce, to już tak ekstra, jestem w takiej restauracji, która się nazywa Rice Box. Oni sprzedają takie po prostu kartonowe pojemniki z ryżem zmieszanym z różnymi innymi rzeczami. To jest od 60 peso do 80 peso za porcję. Porcje są naprawdę spore. Czasami się tutaj żywię, jak nie gotujemy w domu, bo jest to naprawdę dobre jedzenie i jest bardzo tanie, więc tak o dodatek.
To chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, to piszcie je śmiało pod spodem w komentarzach. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, zapraszam do subskrypcji kanału. Aha, i oczywiście czekam na Wasze propozycje nowych tematów, bo tak jak mówię, ten vlog jest robiony dla Was, nie dla mnie, więc jeżeli macie jakieś propozycje tematów, które byście chcieli, żebym poruszył na kanale, to jak najbardziej je piszcie i ja się do nich przygotuję i na 100% filmiki powstaną. Pozdrawiam Was z Filipin i na razie.